Cześć! Dzisiaj będzie recenzja profesjonalnej myszki Rampage Zenith Pro. Od marki Rampage testowałem już troszeczkę sprzętu, były też myszki, ale takie bardziej podstawowe. Dzisiaj zobaczycie gryzonia, który może konkurować ze światową czołówką. Aktualne ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Rampage Zenith Pro. Myszka, która działa także bezprzewodowo i jest to już sprzęt z naprawdę wysokiej półki, ponieważ za chwilkę zobaczycie wszystkie parametry. Zawsze warto sprawdzać promocje, czyli klikać link w opisie filmu, ale zobaczmy na początek, co mamy w pudełku. Wyposażenie jest naprawdę bogate, co oczywiście w tej cenie jest zrozumiałe. Patrząc po kolei, mamy biały przewód, który ma wtyk USB-C na USB. Jego długość to jakieś 160 cm. No i tutaj ten przewód jest raczej do ładowania, ponieważ tryb przewodowy jest w tej myszce opcją. Podokupujemy myszkę bezprzewodową, żeby korzystać bezprzewodowo i bardziej tego przewodu używać awaryjnie, czy po prostu do podładowania myszki, ale moim zdaniem, jak już wydajemy tyle kasy, fajniej by było dostać przewód tego typu, czyli przewód w oplocie, taki bardziej gamingowy, no ale mamy coś takiego. Ok, jakiś to mały minusik może jest. Do tego mamy dwie naklejki. Jeśli jesteście z tych, co lubią sobie oklejać szafę, to czemu nie? Teraz aspekt bardziej praktyczny, czyli wymienne ślizgacze. Przydatna rzecz, gdyby te założone na myszkę się zużyły, tak więc fajnie je mieć. Jeszcze fajniejsza i bardziej praktyczna rzecz, czyli gripy. Co to są gripy? Myszka jest wykonana z tworzywa sztucznego. Jeśli chcecie poprawić chwyt, tak żeby dłoń była jak przyklejona, warto sobie założyć takie gripy. Są one na taśmę dwustronną, więc to też mamy. No i mamy też tutaj taką ściereczkę czyszczącą, żeby sobie przed aplikacją gripów po prostu odtłuścić myszkę. Kolejny element zestawu to mamy taki czujnik oznaczony jako 4K HD Wireless i możemy użyć tego przewodu z zestawu w ten sposób, że podepniemy sobie po prostu ten czujnik bliżej. Od spodu mamy gumowy element, więc to jest też ważna część tego zestawu. No i ostatnie co mamy to trochę papierologii, User Manual, czyli taka podstawowa instrukcja obsługi. Tutaj mamy jakąś broszurę, dziękujemy za to, że wybrałeś nasz sprzęt, OK. Mamy dodatkowe informacje z kartą gwarancyjną. I ostatnie to jest taka wizytówka, gdzie mamy też podziękowania. No i poszczególne cechy 26 000 dpi i próbkowanie 4K. Czyli mamy tutaj dużo większą prędkość odświeżania niż w klasycznych myszkach, bo jest to na ogół do 1000 Hz. Tu mamy 4000. Oczywiście takie myszki już były u mnie testowane. Nawet była myszka, która miała 8000, natomiast była sporo droższa. Łączność bezprzewodowo z tym transmitterem donglem, wtedy mamy pasmo 2,4 GHz, ale mamy też łączność Bluetooth. Oczywiście tę łączność Bluetooth też sprawdzę, ponieważ często maksymalna ilość herców i maksymalne parametry są do osiągnięcia tylko przez ten domyślny wariant połączenia, a przez Bluetooth często ta myszka działa tak bardziej w trybie biurowym. Czy jest też tak tutaj? To oczywiście sprawdzimy, po to są moje testy. Bardzo dobry sensor, jeden z najlepszych sensorów świata, czyli optyczny Pixar 3395 i waga określona na 56 gramów, waga ultra lekka, co za chwilkę też sobie sprawdzimy. Jest też software, mamy informacje o chipsecie, więc tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o opakowanko. No i nasze danie główne, czyli sama myszka, która wygląda elegancko, ale jednocześnie bardzo prosto. Ale tak ma być w tym przypadku. Mamy tworzywo na korpusie, które jest dobrej jakości, ale jest to po prostu plastik. Rolka wykonana jest bardzo fajnie, ponieważ dużo wystaje i działa precyzyjnie z takim ząbkowaniem. Oczywiście pokryta jest gumą. Tutaj mamy diodę, dwa przyciski boczne, logo Zenith Pro, z przodu gniazdo USB-C, od drugiej strony oczywiście nic nie mamy i z tyłu jest logo marki Rampage. Jak sobie myszkę odwrócimy, widzimy zabezpieczone ślizgacze i zobaczcie, mamy i plastik i mamy dodatkowo jeszcze niebieską taśmę na ślizgaczach, z czego 3 odeszły, 2 muszę tutaj jeszcze pomóc się od tej myszki odkleić. Ok, i zwróćmy uwagę, że te ślizgacze mamy troszeczkę oszczędne, pomimo że są bardzo gładkie i jest dość duży ślizgacz wokół sensora, to te, które mamy na podmianę, są troszeczkę inne, więc jeśli chcecie pełne ślizgacze, czyli mieć jeszcze większy kontakt ślizgaczy z powierzchnią, możecie sobie jak najbardziej podmienić. Natomiast te same w sobie są wystarczająco śliskie. Teraz Wam pokażę, jak sama myszka się przemieszcza po podkładce. Natomiast co my tutaj jeszcze mamy? Przełącznik
wyłączone, czyli tryb przewodowy, w dół mamy Bluetooth, w górę mamy łączność z donglem, a drugi przycisk to jest przełącznik DPI, a także tryb parowania z Bluetooth, jeśli go dłużej przytrzymamy. Tak więc sprawdźmy sobie ten ślizg, 56 gramów z myszka na tych ślizgaczach po prostu sobie płynie po podkładce gładziutko, leciutko, prawie że, więc ten ruch jest naprawdę super. No i zweryfikujmy wagę, czy będzie tutaj to się mniej więcej zgadzało. 56 gramów podaje producent i 56 wskazała moja waga, więc myszka jest naprawdę leciutka i jest to potwierdzone. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak klikają poszczególne przyciski boczne. Powiem Wam, że leciutko, ten z tyłu bardziej miękko, ma większy skok, ten z przodu ma mniejszy skok i jest taki bardziej twardy, więc od razu wiemy, czy nacisnęliśmy ten, czy ten. Nie pomylimy się podczas szybkich gier. Oczywiście nie ma tutaj przełącznika do DPI, mamy tylko kontrolkę. No i co jest też tutaj fajne i niefajne jednocześnie, że myszka nie ma żadnych LEDów poza tą kontrolką. Jeśli lubicie myszki z paskami LEDowymi, no to ta myszka nie spełni oczekiwań. Natomiast jeśli zależy Wam na długim czasie pracy, na jednym ładowaniu, no to brak LEDów dużo tutaj daje. Nawet przy takich parametrach ta myszka powinna wytrzymać naprawdę długo. Ile? O tym będzie w części software'owej. Rolka bardzo dużo wystaje, jest wygodna. Guma sprawia, że palec się do niej wręcz przykleja i działa jako przycisk ze średnim oporem i z takim dość twardym klikiem. Tak więc moim zdaniem wyraziście. Mi ten rodzaj kliku się podoba, bo czuję, że nacisnąłem. Czuję też, że nie nacisnę tego przypadkowo. No i przyciski główne. Dość duży skok przycisku. Klik twardy. Też taki wyczuwalny i sprawiający, że ten moment aktywacji jest dobrze zaznaczony. Jednocześnie ta myszka nie jest przesadnie głośna. A przełączniki to dość często spotykane w myszkach z wyższej półki. Przełączniki KLGM 8.0 o żywotności 80 milionów kliknięć, więc naprawdę sporo. No i wbudowana bateria ma pojemność 300 mAh, pełne naładowanie to około 40 minut i wymiary myszki 123×64 na 39 mm. Przewód ma długość 150 cm. I teraz tak, instrukcja podaje, jakie uzyskamy częstotliwości próbkowania przewodowo 1000 Hz, bezprzewodowo 2,4 GHz, czyli z donglem 4000 Hz i poprzez Bluetooth 250 Hz. Co do żywotności podanej przez producenta, przy próbkowaniu 4000 to jest około 6 dni, a poprzez łączność Bluetooth, czyli wielokrotnie niższe próbkowanie, bo 250 Hz, jakieś 37 dni. No ale tutaj w dniach podane to jest takie średnio miarodajne, ponieważ nie wiemy, czy te 6 dni to jest pracy po 8 godzin, czy grania po 8 godzin, czy po 2 godziny dziennie. Ciężko powiedzieć, ale jak to wyszło w testach, dowiecie się za chwilę. Ok, zabieramy się za testy, ale na początek pokażę Wam oprogramowanie tej myszki. Mamy w tej chwili podłączony dongiel i mamy konfigurację podstawowych przycisków. Można sobie tutaj zmienić funkcje. Ja na przykład przełącznik DPI sobie ustawiłem pod ten przedni przycisk, żeby myszki nie odwracać do testów. Mamy do wyboru 4 profile, no i całkiem sporo przeróżnych funkcji, w tym także makra, czyli możemy je sobie tworzyć w trzeciej zakładce. Akurat takie krótkie makra utworzone. Zakładka z językiem do wyboru angielski, turecki. Mamy wersję firmware'u, tak dongle jak i myszki. Mamy możliwość wyboru czasu uśpienia tej myszki. Szybki dostęp do wywołania ustawień Windowsowych i pozostałe opcje. Natomiast jeśli chodzi o wartości DPI, możemy mieć do 5, do testów jak zwykle 800, 3000 i maksymalna 26 000. I częstotliwość próbkowania od 125 poprzez 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz. Możemy zmienić też wartość lift of distance, czyli możliwość uniesienia tej myszki z 1 mm na 2. Tutaj ten sensor tak czy tak ma niski parametr lift of distance. Mamy też tryb Peak Performance, pozwala uzyskać maksymalne parametry sensora. I mamy 3 funkcje: Motion Sync, Ripple Control i Angle Snapping. Motion Sync zalecam mieć włączone, to jest ulepszenie komunikacji pomiędzy donglem a myszką. Ripple Control to jest funkcja, która pozwala kontrolować ten sensor lepiej przy wysokich DPI, a Angle Snapping poprawia ruch, ale to jest bardziej opcja przydatna na przykład przy rysowaniu przy pomocy myszki czy tego typu czynnościach niż do grania, bo w graniu może to niestety zaszkodzić, a nie pomóc. I mamy efekty DPI, czyli światełko włączone, wyłączone, jasność i
ewentualnie prędkość w trybie flicker. Wtedy w zależności od tego, jaki mamy DPI, zmienia się kolor. Ja w testach to miałem wyłączone i teraz jeśli chodzi o żywotność na jednym ładowaniu, no to widzimy tutaj wskaźnik baterii. Mamy około jeszcze 1/3, a ja tej myszki używam już łącznie 25 godzin. Więc już dość dobrze ją poznałem, przetestowałem. Generalnie lubię ją za to, że jest lekka i delikatnie tutaj to wszystko leciutko działa. Klik przycisku też jest fajny. No i ta symetryczna budowa też dla mnie jest ok. Natomiast producent gdzieś tam podawał w dniach długość czasu pracy. No i można było się zastanawiać, ile to dla niego jest dzień. Tutaj szacując, ta myszka powinna wytrzymać około 40 godzin. Czy to jest dużo? Przy takich parametrach, czyli przy 4000 Hz, myślę, że nie jest to wcale mało, ponieważ 40 godzin, gdybyście grali codziennie 3 godziny, no to są praktycznie 2 tygodnie. Raz na 2 tygodnie naładować myszkę nie jest to jakiś większy problem. No a jeśli sobie zmniejszycie do 2000 czy nawet 1000 Hz, czyli takiego standardowego próbkowania, no to ta żywotność powinna się jeszcze wydłużyć. Dlatego jeśli chodzi o baterię, myślę, że jest tutaj całkiem ok. Natomiast warto też zaznaczyć, że w trybie Bluetooth ta myszka potrafi wytrzymać o wiele więcej. Między innymi dzięki temu, że mamy tutaj wsparcie Bluetooth Nordic wersja 5.2. Ta myszka będzie działać nawet do 300 godzin, więc to jest sporo. Na pełne naładowanie myszki trwa około 40 minut, więc nawet gdybyście używali przez dongiel, czyli ten wyższy tryb próbkowania, większa prądożerność, no to i tak tą myszkę naładować można w każdej chwili. 40 minut to nie jest długo, nawet możecie ładować podczas grania, bo jest taka możliwość. Przez Bluetooth za chwilkę sobie też sprawdzimy, ale zróbmy standardowy test. Na początek interpolacja, podkładka miękka 800, 3000 i 26000. Nie występuje tutaj żadna interpolacja. Podkładka twarda, czyli szybsza powierzchnia 800, 3000 oraz 25000. Coś ten kursor próbuje uciekać, ale ponownie żadnej interpolacji, nawet najmniejszej tutaj nie ma. Sprawdzimy teraz gładkość ruchu. 800. Super, bez żadnych problemów. Teraz 3000, dużo większa prędkość, a jednak nie ma tutaj żadnych problemów, żaden angle snapping nie występuje. No i 25000. Tutaj myślę, że włączę sobie tą dodatkową opcję. Bo zobaczcie, bez Ripple Control jest coś takiego, ok. A włączam funkcję Ripple Control i teraz jest mi łatwiej zapanować nad tym szybkim sensorem. No i już wygląda to całkiem dobrze. Wracamy na podkładkę miękką, gdzie ruch jest bardziej powolny, ale jeszcze bardziej precyzyjny. 3000 i 25000. Też jestem w stanie tutaj ten ruch kontrolować pomimo tak dużej prędkości. No i sprawdzamy parametr Lift Off Distance. Korzystając z dongla, od razu biorę dwie płyty na wartości 1 mm na podkładce twardej. Nic się tutaj nie dzieje. Ustawiam na 2, też nie powinno jeszcze działać. OK. Na jednej płycie na 2 mm działa i na jednym tak ledwo, więc to DPI faktycznie jest niskie. To samo na podkładce miękkiej, ponieważ powierzchnia ma znaczenie i tutaj na podkładce miękkiej na jednej płycie i 1 mm myszka działa, na 2 płytach na 1 mm nie działa i na 2 płytach na 2 mm też nie działa, więc to LOD na podkładce miękkiej będzie naprawdę niskie. Natomiast w trybie Bluetooth nie spodziewamy się wyśrubowanych parametrów, ponieważ częstotliwość próbkowania spada do 250 Hz, stąd też dużo większy czas pracy na jednym ładowaniu. Natomiast ten ruch jest bardzo precyzyjny, gładki, dlatego do mniej wymagających gier, czy do takiej pracy biurowej, do multimediów, spokojnie możecie korzystać z trybu Bluetooth. Jeśli macie łączność Bluetooth w komputerze, bo po prostu można przy pomocy takiej myszki działać dużo dłużej, o wiele dłużej na jednym ładowaniu. Ruch jest mniej precyzyjny, ponieważ nie działają tutaj te wszystkie ulepszenia. Nie działają też sterowniki, wtedy sterownik nie widzi zwyczajnie tej myszki, no ale coś za coś. Jednak główną metodą łączności jest ten właśnie dongiel 4000 Hz. I żeby z tej myszki skorzystać w pełni, zalecam używanie dongla, chociaż tryb Bluetooth zawsze jako dodatkowa opcja jest mile widziany. Zapraszam Was teraz na test na strzelnicy w Apex Legends. Bierzemy standardowo tą samą broń i wyposażenie co zawsze, żeby test był powtarzalny. No i oczywiście jest to tylko i wyłącznie podsumowanie testów tej myszki, które trwały dobrych kilka tygodni. Grane było jak zwykle sporo, ale też korzystałem z tej myszki do takich codziennych zajęć
jak chociażby składanie filmów czy przeglądanie internetu. Więc sprawdzamy 800, włączony tryb poprawionej kontroli przy większych DPI. Sprawdzimy to sobie przy 3000. Tak więc zobaczmy. Gładkość ruchu naprawdę dobra na 800. Jeśli przestawimy na 3000, ten ruch, jak widzicie, jest już mega szybki, ale jednocześnie mamy dobrą gładkość ruchu. Sprawdźmy. Tutaj bardzo niewielki ruch trzeba nadgarstkiem zrobić, żeby wycelować, więc już nie moje klimaty. Osobiście nie przepadam za takimi wysokimi wartościami DPI, ale ok. No i przy 800 oczywiście nie ma tutaj żadnych problemów z szybkimi ruchami. Na 3000 jedno niewielkie przesunięcie robi nam kilka obrotów, ale też tutaj kursor nie wariuje, jako że mamy tutaj bardzo dobry chipset i również precyzyjny sensor. No i maksymalne DPI, oczywiście dałoby się korzystać, tylko trzeba zmniejszyć wtedy czułość z 5.0 na 3.1 jeszcze za mało, dajmy sobie na 1.05. No i powiem Wam, że już jest tutaj lepiej, ale ten ruch jest mega szybki. Więc można to w ten sposób ogarnąć, ale generalnie jeśli chodzi o podsumowanie testów, no to powiem Wam, że ten sensor przy tych 4000 Hz próbkowania sprawdza się po prostu rewelacyjnie. Ok, podsumowując, mamy tutaj myszkę, która jest lekka, wygodna, do tego ma bardzo dobry sensor i także chipset i naprawdę dobre parametry. Software jest ok, chociaż moim zdaniem mógłby być troszeczkę bardziej intuicyjny. Osobiście mi zabrakło wskaźnika cyfrowego poziomu naładowania baterii, czyli żeby było po prostu podane w procentach, ile tej baterii zostało, tak jak to mamy w telefonach. Natomiast sama bateria daje radę i ta myszka, jako że nie ma żadnych LEDów, to nawet przy swoich maksymalnych parametrach potrafi działać wiele dni. Tak więc jeśli szukacie naprawdę dobrej myszki, a jednocześnie nie chcecie wydawać 500, 600 czy 800 zł, bo takie myszki też na rynku występują, no to myślę, że Zenith Pro od Rampage się tutaj sam poleca. Myszka póki co jest w kolorze białym, ale niedługo powinna pojawić się także wersja w czerni, czyli taka bardziej klasyczna. No i aktualne ceny i promocje na tą myszkę sprawdzicie sobie klikając link w opisie filmu. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału, napisanie komentarza czy udostępnienie tego filmu. Możecie zrobić jedną z tych rzeczy, możecie zrobić wszystkie. Za każde wsparcie jestem wdzięczny. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.